co jeśli powiem Ci, że Twój związek może Cię niszczyć od środka? Zastanów się przez moment, czy po spotkaniu z ukochanym czujesz się gorzej niż przed nim? To może nie być przypadek. Dzisiaj odkryjemy toksyczne zachowania, które niszczą małżeństwa i związki. Czy wiesz, że jedna z najpopularniejszych oznak toksycznego związku jest tak subtelna, że większość ludzi nawet jej nie dostrzega? Dowiesz się, jak rozpoznać wszystkie sygnały ostrzegawcze i czy Twój związek jest jeszcze do uratowania. Zostań ze mną do końca, bo w ostatniej części zdradzę Ci coś, co może kompletnie zmienić Twoje podejście do relacji. A to, co usłyszysz w połowie materiału, może Cię naprawdę zaskoczyć. Czym jest toksyczny związek? Relacje powinny wnosić wartość do Twojego życia. To brzmi prosto, taka uniwersalna prawda, no nie? Jasne, konflikty są normalne i każdy związek je ma. I szczerze, trochę śmieszy mnie obecna moda diagnozowania każdego jako narcystycznego toksyka. Ale to w takim wypadku jak właściwie odróżnić zdrowy związek od toksycznego? I to pytanie zadaje sobie tysiące osób dziennie. Ogólnie w zdrowym związku dobre chwile przeważają nad złymi. Czujesz się bezpiecznie, rozumiana, wspierana, a toksyczny to dokładne przeciwieństwo. Więcej bólu niż radości, stałe napięcie, ciągłe nieporozumienia, niezrozumienia, czasem nawet strach. Terapeutka par z Nowego Jorku Tracy Ross mówi tak: w toksycznych związkach brakuje odpowiedzialności, bo jedna ze stron nigdy nie przyznaje się do błędu. Brzmi znajomo? Za chwilę dowiesz się, dlaczego to pierwszy sygnał ostrzegawczy, którego nie możesz zignorować. Zastanawiasz się, czy to tylko przejściowe problemy? Czy już trzeba pakować walizki? Inny terapeuta wyjaśnia: toksyczność to ciągły konflikt, który wciąż się powtarza, a nic nie zmienia się na lepsze. Pomyśl, czy kłócicie się ciągle o to samo? Czy partner unika odpowiedzialności? Uwaga! Badania pokazują coś, co może Cię zaskoczyć. Toksyczne relacje wpływają nie tylko na Twoją psychikę, ale też na zdrowie fizyczne. Podnoszą ciśnienie, zwiększają lęk, powodują izolację. Kluczowa różnica jest taka w ogóle, że nie każdy związek jest przemocowy, ale każdy przemocowy związek jest toksyczny. W relacjach przemocowych partner kontroluje wszystko. Gdzie jesteś, co robisz, z kim się spotykasz, na co wydajesz pieniądze. Toksyczność to pierwszy stopień, przemoc to kolejny krok, więc warto zastanowić się właśnie, czy nasz związek jest toksyczny, żeby powstrzymać rozwój tej choroby. No ale przejdźmy do konkretów. Jakie sygnały ostrzegawcze mogą zapalić Twoją czerwoną lampkę? Sygnał pierwszy. Love bombing, czyli bombardowanie miłością. Czym jest love bombing? To przesadne okazywanie uczuć, zasypywanie prezentami, nieustające komplementy. No brzmi po prostu jak spełnienie marzeń. Niestety to może być pułapka, bo na początku czujesz się wyjątkowo, bo kto nie lubi uwagi i adoracji? Ale z czasem ta intensywność zaczyna Cię dusić. Czujesz winę, gdy potrzebujesz przestrzeni. Boisz się reakcji partnera i to jest największy paradoks, tracisz swoją tożsamość. Zaczynasz stawiać jego potrzeby nad swoimi, bo przecież tyle dla mnie robi. Powoli zapominasz, kim naprawdę jesteś. Z czasem pojawia się lęk. Wątpisz w autentyczność tej miłości i tak czujesz presję, że musisz ten każdy gest odwzajemnić, a gdy próbujesz postawić jakieś granice, znaleźć jakąś przestrzeń, natrafiasz na mur. Co tu jest kluczowe? Prędkość. Bo tak, wszyscy lubimy uwagę i miłe gesty i dostać jakieś kwiaty, a to czekoladkę to po prostu to, że ktoś będzie dla nas miły. To wszystko jest okej. Nie chodzi o to, żeby nie być miłym. Ale czy to jest normalne, że ktoś Ci wyznaje miłość po 2 randkach, że chce się wprowadzić po miesiącu, że zakłada wspólne konta w mediach społecznościowych? Zastanówmy się nad tym chwilę. Czy w Twoim związku na przykład było tak intensywnie na początku, czy raczej to się tak rozwijało powoli? I co się stało potem? W ogóle to też jest typowe, ta prędkość i ten bombardowanie miłością dla grup destrukcyjnych i sekt i często o tym mówimy na drugim kanale. Na przykład, jeśli idziesz na jakieś spotkanie biznesowe, edukacyjne, nie wiem, religijne i nagle prowadzący chcą od Ciebie coś więcej niż tam jakiś standardowy formularz, którym podajesz swojego maila do kontaktu. Być może chcą znać wrażliwe fakty na temat Twojego życia, na temat Twoich poglądów. Wydzwaniają zaraz do Ciebie kilka dni później i na kolejnym spotkaniu traktują Cię jak dobrą znajomą, podczas gdy Wy tylko rozmawialiście 5 minut. To jest wielka czerwona flaga.
To jest właśnie mechanizm, który też stosują grupy destrukcyjne. W relacjach ogólnie lepiej wychodzi powolna gra wstępna i odkrywanie tych swoich kolejnych warstw z czasem. Wiecie, jak sąsiadka zapyta mnie, jak tam, a mamy relacje powiedzmy bardzo powierzchowne, no to nie powiem, że dziecko ma problemy w szkole i podejrzewam, że mąż mnie zdradza, tylko powiem, no okej, fajnie, wiosna idzie. W następnej części przejdziemy do zachowania, które eksperci uznają za najbardziej destrukcyjne ze wszystkich. To coś, co może sprawić, że zaczniesz wątpić we własne zmysły. Zostań ze mną. Lightning. Najgroźniejsza broń manipulatora. Słyszałaś kiedyś o tym? Szukałam polskiego odpowiednika, bo wiem, że niektórzy się bardzo czepiają angielskich pojęć, ale serio, nie mamy takiego słowa. Zwłaszcza, że samo pojęcie wzięło się od sztuki teatralnej z lat 30. Gaslight, który opowiada historię mężczyzny, który próbuje zmanipulować swoją żonę tak, by ta uwierzyła, że doświadcza choroby psychicznej. A ponieważ bohaterka ufa swojemu mężowi, staje się coraz bardziej niepewna siebie. Gaslighting to forma manipulacji psychologicznej, w której partner sprawia, że zaczynasz wątpić we własne wspomnienia, w to, jak postrzega rzeczywistość i po prostu w swój zdrowy rozsądek. No, a jak to wygląda w praktyce? No bo łatwo tak powiedzieć, ale jakie teksty o tym świadczą? Na przykład, przecież nigdy tego nie powiedziałem, chociaż dokładnie pamiętasz jego słowa. Albo znowu przesadzasz, jesteś zbyt wrażliwa, gdy reagujesz na jego krzywdzące zachowania. Albo to wszystko przez ciebie. Zawsze wszystko psujesz. Chociaż problem powstał z jego winy. Gaslighting przechodzi przez kilka etapów. Najpierw jest to bombardowanie miłością, o którym już mówiliśmy. No i ono buduje silną więź emocjonalną. No a potem jest stopniowa manipulacja. Izolacja od bliskich, zaczyna się podważanie twoich uczuć, przerzucanie winy. Najgorsze jest to, że gdy jesteś ofiarą gaslightingu, to często nie widzisz problemu. Zaczynasz wierzyć, że naprawdę jesteś przewrażliwiona, niestabilna emocjonalnie lub niewdzięczna. Tracisz zaufanie do własnych myśli, uczuć. Tu się warto zastanowić, czy kiedykolwiek po rozmowie z partnerem czułaś się zdezorientowana, jakbyś traciła kontakt z rzeczywistością? No to może być sygnał ostrzegawczy. Zastanawiasz się, czy jesteś ofiarą gaslightingu. No to tutaj możesz się przyjrzeć takiej liście i jeśli cokolwiek z tego rozpoznajesz, no to może świadczyć o tym, że warto przyjrzeć się tej relacji bliżej. Na przykład pytasz siebie, czy jestem zbyt wrażliwa wiele razy dziennie, albo często czujesz się zdezorientowana, a nawet w pewien sposób szalona w swoim związku. Ciągle przepraszasz. Nie rozumiesz, dlaczego nie jesteś szczęśliwa. Regularnie usprawiedliwiasz zachowanie swojego partnera. Wiesz, że coś jest nie tak, ale nie wiesz co dokładnie. Zaczynasz kłamać, by uniknąć krytyki i tylko przekręcania rzeczywistości i zwalania winy na ciebie. Masz trudności z podejmowaniem prostych decyzji. Zastanawiasz się, czy jesteś wystarczająco dobra. Za chwilę zdradzę ci, jakie zdania najczęściej słyszą ofiary gaslightingu, a czy z tych wymienionych tu rzeczy rozpoznajesz coś, co słyszysz na co dzień? Te objawy oczywiście mogą występować przy zaburzeniach lękowych lub depresji, ale różnica polega na tym, że przy gaslightingu jest ktoś, kto aktywnie stara się, byś podważała to, co wiesz, co jest prawdą. I w takim wypadku trzeba zadać sobie pytanie, czy doświadczasz tych uczuć tylko z jedną konkretną osobą? A teraz, jak obiecałam, typowe zdanie gaslightera. I jesteś za wrażliwa. Po prostu jesteś paranoiczką. To był tylko żart. Wymyślasz to sobie. To nie jest wielka sprawa. Przesadzasz. Zawsze dramatyzujesz. To się nigdy nie wydarzyło. Przecież wiesz, że nie pamiętasz rzeczy jasno. Jesteś histeryczką. I znowu to samo, jesteś taka niewdzięczna. Nikt ci nie uwierzy. Dlaczego ja miałbym? Kiedy słyszy się te frazy? No, typowymi wyzwalaczami tego zjawiska są tematy takie jak pieniądze, seks, czy jakieś nawyki, z którymi weszliście w związek. Badania pokazują, że gaslighterami częściej są mężczyźni, a ofiarami kobiety. Dlaczego? Wiele kobiet jest socjalizowanych do tego, by wątpić w siebie i ciągle przepraszać za niezgadzanie się z partnerami lub denerwowanie ich. No, a mężczyźni nie są raczej uczeni tego. Niestety ofiary przemocy emocjonalnej często nie szukają pomocy. Boją się, że nikim nie uwierzy. A to poważny problem, bo przemoc emocjonalna często eskaluje do przemocy fizycznej. Czy zastanawiałaś się kiedyś, co może zniszczyć twoją samoocenę na lata? Za moment pokażę ci toksyczne zachowanie, którego być może doświadczasz codziennie, nawet o tym nie wiedząc. Upokarzanie, broń masowego rażenia.
Zaczyna się niewinnie, od drobnej złośliwości lub obelgi w waszych własnych 4 ścianach. Potem przeradza się w pełnowymiarowy krzyk na forum publicznym, powodując głębokie zawstydzenie, zanim zdążysz zrozumieć, co się dzieje. Zwykle toksycznemu partnerowi nie trzeba wiele, by wpaść w złość z najbłahszego powodu i przekonać cię, że to w ogóle jest wszystko twoja wina. Jeśli partner upokarza cię przy rodzinie lub przyjaciołach, no to jest potężny sygnał ostrzegawczy. A jak wygląda to w praktyce? No na przykład wyzwiska, po prostu otwarcie nazywa cię głupią, jesteś nieudacznikiem, albo używa zdrobnień, które podkreślają twoje kompleksy, na przykład ty moja mała pulchna świnko. Zawsze używa słowa zawsze. Zawsze się spóźniasz, zawsze się mylisz, zawsze coś zepsujesz. Słyszysz to często? No oczywiście tutaj warto dodać, że to jest tylko jeden z elementów, bo jeśli nie pracujemy nad komunikacją, to chyba wiele z nas miało taki epizod ze słowem zawsze albo nigdy. Inny element to krzyk. Wrzaski, przekleństwa zastraszają i sprawiają, że czujemy się mali i nieistotni. Wiesz, no może nigdy nie uderzył, ale wali pięścią w stół, rzuca przedmiotami, niszczy własność. Kolejnym elementem jest protekcjonalność. Na przykład tekst w stylu: wiem, że tak się starasz, ale to po prostu przekracza możliwości twojego małego muszczku. Albo lekceważenie. Dzielisz się czymś ważnym, a on odpowiada: kogo to obchodzi? Przewracanie oczami, uśmieszki, kręcenie głową. Wszystko to przekazuje ten sam komunikat. On cię lekceważy. Albo tak zwane żartowanie. O Boże, nie cierpię tego. Mam uraz z dzieciństwa do żartowania. Ty wyrażasz jakiś dyskomfort, bo ktoś coś powiedział, a ta osoba odpowiada: nie umiesz przyjąć żartu? Nie znasz się na żartach? Dorośnij. W tym wszystkim zostajesz z takim poczuciem, że może rzeczywiście jesteś zbyt wrażliwa, rzeczywiście się za bardzo przejmujesz. Do tego często dochodzi obrażanie twojego wyglądu. Na przykład tekst w stylu: naprawdę zakładasz tę śmieszną kreację? A nic dziwnego, że nie możesz znaleźć męża. Bo oczywiście mówimy tutaj o relacjach, więc przykłady takiego gaslightu mogą być na przykład w stosunku rodzic-dziecko, albo nawet może być kolega do koleżanki. Najbardziej podstępne jest to, że partner, lub nie tylko partner, ja tutaj często mówię o partnerze, ale to oczywiście może być na przykład rodzic lub ktoś inny, często maskuje te zachowania jako tak zwaną troskę lub pomoc. No przecież mówię ci to dla twojego dobra, weź schudnij, bo cię nikt nie zechce. Słyszałaś to kiedyś? Nigdy nie zapominaj, że w zdrowym związku, w zdrowej relacji, ta osoba, w której z nią jesteś, z tym swoim partnerem, lub matka, lub ojciec, lub ktokolwiek, jest twoim największym fanem, nie krytykiem. A teraz coś, co często w ogóle umyka uwadze, i jest to izolacja. To jest takie powolne zaciskanie pętli, które dzieje się tak stopniowo, że można nawet nie zauważyć, że jest się uwięzionym. Jak to wygląda? Na początku niewinnie, no bo jak inaczej? Twoi znajomi mnie nie lubią. Twoja siostra patrzy na mnie krzywo. Wolałbym, żebyśmy ten weekend spędzili sami. I z czasem te komentarze stają się żądaniami. Dlaczego musisz się spotykać z przyjaciółmi? Czy ja ci nie wystarczam? Znowu idziesz do rodziny? Przecież byliśmy tam miesiąc temu. Izolacja przybiera różne formy. Pierwsza z nich to jest izolacja społeczna. Zaczyna się od odcięcia od przyjaciół i rodziny. Zniechęca do spotkań z innymi osobami. Wywołuje konflikty tuż przed ważnymi wydarzeniami rodzinnymi. Może zauważyłeś, że twoje kontakty społeczne drastycznie się zmieniły. Drugi rodzaj izolacji to izolacja emocjonalna. Partner podważa twoją samoocenę, sprawia, że wątpisz we własną wartość. Ciągła krytyka, ciągłe wyśmiewanie sprawiają, że czujesz się samotna, nawet będąc w związku. Czy masz wrażenie, że nikt cię nie rozumie? Nawet twój partner? Trzecia to izolacja fizyczna. Kontrolowanie twoich ruchów, ograniczenie dostępu do świata zewnętrznego. Gdzie byłaś? Z kim rozmawiałaś? Dlaczego tak długo to trwało? Partner sprawdza twój telefon, oczekuje natychmiastowych odpowiedzi na wiadomości. Warto się nad tym zastanowić. Czwarta to izolacja finansowa. Partner kontroluje finanse, uzależnia cię ekonomicznie. Może ograniczać dostęp do pieniędzy, zniechęcać do pracy lub manipulować twoimi decyzjami finansowymi. Masz własne konto? Czy musisz prosić o pieniądze na podstawowe potrzeby? A ostatnia to izolacja informacyjna. Partner wręcz kontroluje przepływ informacji. To też jest typowo sekciarskie. Sprawdza twoje rozmowy, wiadomości, maile. Uniemożliwia szukanie pomocy. Czy czujesz potrzebę ukrywania niektórych rozmów?
Usuwasz wiadomości z obawy, że partner je zobaczy i myślisz, co się dalej wydarzy? Dlaczego to takie niebezpieczne? Bo izolacja powoduje zależność. Gdy jesteś odcięta od bliskich, trudniej ci dostrzec toksyczność związku. Nie masz z kim porozmawiać, porównać doświadczeń, poprosić o pomoc. Czujesz się uwięziona, bezradna, samotna. Ale jeśli rozpoznajesz te wzorce, to jest to pierwszy krok do zmiany. Uświadomienie sobie, że to, czego doświadczasz, nie jest okej. Że tak nie powinien wyglądać związek. To jest pierwszy krok w dobrą stronę. I nie mogę w tym wszystkim pozbyć się refleksji, że ja gdzieś tego wszystkiego doświadczyłam. Co prawda może nie w relacji z mężem, ale z grupą destrukcyjną. Często na drugim kanale niby żartowałam, że Jehowa zachowuje się jak toksyczny chłopak i wszyscy od dawna ci radzą, że powinnaś z nim zerwać, a ty tkwisz w tym związku i tkwisz. Chyba powinnam zrobić na ten temat materiał na Światusach, ale to już inny odcinek będzie. Jeśli rozpoznajesz te zachowania w swoim związku, to co teraz? Pierwszy krok już zrobiłaś, zauważyłaś problem. To jest więcej niż wiele osób kiedykolwiek osiągnie. I pamiętaj o 3 podstawowych zasadach. Nie jesteś w tym sama. Toksyczne relacje dotykają miliony ludzi na różne sposoby. Nie jesteś winna, bo nikt nie zasługuje na takie traktowanie i zasługujesz na zdrowe relacje i możesz je mieć. A co można zrobić? Na przykład poszukać grupy wsparcia albo powiedzieć zaufanej osobie o swoich doświadczeniach. Starać się ustanawiać granice, komunikować jasno, jakie zachowania są dla ciebie nie do przyjęcia. Na pewno warto wziąć pod uwagę skonsultowanie się ze specjalistą. Terapeuta może pomóc ci ocenić sytuację i zaplanować dalsze kroki, a w ostateczności przygotować plan bezpieczeństwa. Jeśli czujesz się zagrożona, zaplanuj bezpieczne wyjście. A obiecany sekret na uratowanie związku? Szczerze, nie zawsze warto go ratować. Czasem najzdrowszą decyzją jest odejście. Szczególnie jeśli partner nie widzi problemu lub nie chce się zmienić. Pamiętaj, lepiej być samemu niż z kimś, kto niszczy cię od środka. Zdrowy związek dodaje ci skrzydeł, a nie podcina je. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.